myją się tłuszczem z fok lub też w saunach zbudowanych z kamieni, kości wielorybów i skór. Nagrzanie gorącej wody zajmuje nawet 4 godziny, a podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych oprócz mrozu zagrażają im też renifery. Eskimosi, znani również jako Inuici, zamieszkują rozległe obszary Arktyki i Subarktyki, obejmujące północne części Ameryki Północnej, Grenlandii oraz Syberię w Rosji. Regiony te charakteryzują się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi. Zima trwa tam 9 miesięcy, a temperatura spada zwykle do -40 stopni, ale zdarza się, że w niektórych regionach temperatura spada do -70 stopni. Śnieg, mróz i brak dostępu do bieżącej wody to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się mierzyć na co dzień. Dbanie o higienę w takich warunkach to nie lada wyzwanie. Wygląda to nieco inaczej niż warunki, do których przywykliśmy. No dobra, zupełnie inaczej. W tak ekstremalnych okolicznościach przyrody Eskimosi nie myją się codziennie. Nie oznacza to jednak, że nie dbają o higienę. Mycie się w takich warunkach to nie lada wyzwanie, dlatego opracowali kilka metod. Jedną z nich jest topienie lodu i śniegu i jest to najczęstszy sposób na uzyskanie ciepłej wody. Eskimosi zbierają czysty śnieg lub lód, a następnie topią go nad ogniem w metalowych naczyniach. W ten sposób uzyskują wodę, którą mogą wykorzystać do mycia. Chociaż wydaje się to być prostym rozwiązaniem, proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami. Pierwszym krokiem jest zebranie czystego śniegu lub lodu. Ważne jest, aby unikać zanieczyszczonych miejsc, aby woda była jak najbardziej czysta. Eskimosi często wybierają śnieg z wyższych warstw, gdzie jest on mniej narażony na zanieczyszczenia. Następnie śnieg jest przenoszony do metalowych naczyń i umieszczany nad ogniem. Proces ten wymaga czasu, ponieważ duże ilości śniegu topnieją do stosunkowo małych ilości wody. Przykładowo, aby uzyskać 1 litr wody, potrzeba około 10 litrów śniegu. Proces ten jest bardzo czasochłonny. Zagrzanie wody zajmuje nawet 4 godziny. Eskimosi myją twarz i ręce za pomocą małych ilości ciepłej wody. Ze względu na niskie temperatury, pełne kąpiele są rzadkością. Zamiast tego używają wilgotnych szmatek lub gąbek, aby przetrzeć ciało. Inną metodą mycia jest wykorzystywanie tłuszczu z fok. Eskimosi często korzystają z tej metody do oczyszczania skóry. Tłuszcz z foki działa jako naturalny środek nawilżający, chroniący skórę przed mrozem i wiatrem. Proces ten wygląda następująco. Najpierw tłuszcz jest delikatnie podgrzewany, aby stał się bardziej płynny. Następnie Eskimosi wcierają go w skórę, co pomaga rozpuścić brud i martwe komórki. Tłuszcz miesza się z brudem na ciele i na koniec nadmiar jest delikatnie usuwany za pomocą suchej szmatki lub specjalnie przygotowanej skrobaczki, pozostawiając skórę czystą i nawilżoną. Przyznajcie, że dosyć pomysłowe. Inną z metod jest mycie w saunie znanej jako kajak. Jest ona małą, zamkniętą konstrukcją zbudowaną z kamieni, kości wielorybów i skór, położoną blisko źródła ciepła, takiego jak ognisko. Kamienie są podgrzewane nad ogniem i umieszczane w środku sauny. Wchodzą do niej Eskimosi, którzy nalewają wodę na gorące kamienie, wytwarzając parę. Para powoduje pocenie się, co pomaga oczyścić skórę z brudu i toksyn. Po sesji w saunie Eskimosi wychodzą na zewnątrz, często ścierając pot i brud wilgotnymi szmatkami lub spłukując się wodą z roztopionego śniegu. Jedną z mniej znanych metod higieny wśród Eskimosów jest mycie dymem. Jest to technika stosowana w przypadku braku dostępu do wody i tłuszczu. Proces wygląda następująco. Eskimosi rozpalają ognisko i używają określonych rodzajów drewna, które wytwarzają dużo dymu. Następnie ubranie i ciało są wystawiane na działanie dymu, co pomaga zabić bakterie i usunąć nieprzyjemne zapachy. Dym działa również jako naturalny środek odstraszający owady, co jest przydatne w cieplejszych miesiącach. W niektórych regionach Eskimosi mają dostęp do gliny i piasku, które również mogą być używane do mycia ciała. Glina jest mieszana z niewielką ilością wody, a następnie nakładana na skórę. Po wyschnięciu jest ścierana, co pomaga usunąć brud i martwe komórki. Piasek jest wcierany w skórę jako naturalny peeling, który pomaga oczyścić i wygładzić skórę. Eskimosi wykazują niezwykłą pomysłowość w utrzymaniu higieny w ekstremalnych warunkach Arktyki.
Każda z tych metod, choć różna, ma na celu zapewnienie czystości i zdrowia w trudnym środowisku. No dobrze, wiemy już, jak Eskimosi dbają o higienę. Ale jak wygląda załatwianie potrzeb fizjologicznych w takich warunkach? W trudnych okolicznościach zimowych, nawet tak prozaiczne czynności jak załatwianie się staje się również nie lada wyzwaniem, podobnie jak wcześniej omawiane mycie. Eskimosi radzą sobie również z tym problemem. Najprostszym rozwiązaniem są toalety śniegowe. Eskimosi wykopują małe dołki w śniegu, które następnie są przykrywane po każdorazowym użyciu, co pomaga utrzymać czystość i higienę. Takie toalety na śniegu są powszechną praktyką, ale wiążą się z pewnymi zagrożeniami. Renifery mogą być niebezpieczne dla korzystających z toalet na zewnątrz. Te zwierzęta są często przyciągane przez zapachy i mogą być agresywne. Niedobór soli u reniferów powoduje, że żółty śnieg stanowi dla nich łakomy kąsek i prześcigają się w pogoni za zdobyczą. Mogą przy tym przewrócić i poturbować załatwiającą się osobę. Zimą długa odzież powoduje ochronę przed mrozem i wiatrem podczas kucania nad dołkiem. Korzystanie z toalet śniegowych może być szczególnie trudne dla osób starszych, dzieci oraz osób z ograniczoną mobilnością. Wymaga to większej ostrożności i pomocy od innych członków społeczności. Inną z metod, stosowaną w bardziej zaawansowanych osadach, jest budowanie i korzystanie ze specjalnie przygotowanych na ten cel małych iglo, które służą jako toalety. Zapewniają one ochronę przed wiatrem, śniegiem i zwierzyną podczas załatwiania potrzeb. Współcześnie w niektórych społecznościach eskimoskich używa się przenośnych toalet chemicznych. To nowoczesne rozwiązanie jest bardziej higieniczne i wygodne, choć wciąż rzadko spotykane. Eskimosi łączą tradycje z nowoczesnością. Choć wiele z tych metod może wydawać się prymitywnych, są one efektywne i dostosowane do trudnych warunków Arktyki. Współczesne technologie i rozwiązania stopniowo zmieniają życie tych ludzi, ale ich tradycje i sposoby przetrwania pozostają niezwykle cenne. Warto zaznaczyć, że obecnie wielu Eskimosów żyje w cywilizowanych osadach, gdzie życie jest znacznie łatwiejsze niż to omówione w filmie, jednak są jeszcze odległe zakątki, gdzie wciąż podstawowe czynności to prawdziwe wyzwanie. A jak myślisz, czy poradziłabyś lub poradziłbyś sobie w takich warunkach? Daj znać w komentarzu. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film dał Wam wgląd w niezwykłe życie Eskimosów i ich sposoby radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami w ekstremalnych warunkach. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek. Do zobaczenia w następnym odcinku.